Jeśli jesteś przedsiębiorcą działającym w szeroko pojętej branży obróbki mechanicznej metali, troszczysz się i zastanawiasz o kierunki rozwoju swojego przedsiębiorstwa, ta seria może Cię zainteresować. Zapraszamy do wspólnego poszukiwania mechanizmów zwiększających produktywność procesów produkcyjnych oraz budowania przewagi nad konkurencją. Dzień dobry, witam Państwa, Was kochani słuchacze, a może oglądacze, widzowie, tak się powinno powiedzieć. W tym odcinku wideo podcastu są ze mną dwóch wspaniałych dżentelmenów, Janusz Walczak, Maciek Ratajczak. Za chwilę panowie powiedzą troszeczkę więcej o sobie, natomiast parę zdań na temat tematu. Będziemy rozmawiali na temat doskonałości produkcyjnej. Jak ten temat ugryźć, jak zacząć w tak bardzo nieprzewidywalnych i zmiennych czasach i otoczeniu biznesowym. Ale panowie, jak obiecałem, parę zdań powiedzcie, czym na co dzień się zajmujecie, bo nie jesteśmy redaktorami w tym pięknym otoczeniu, które dzisiaj Państwo możecie zobaczyć. Nie pracujemy na co dzień, więc wybaczcie nasze potknięcia, przejęzyczenia, a może nieprawidłową pozę przed ekranem. Uczymy się, stale budujemy nasz warsztat. Janusz, co robisz na co dzień? Tak, witam serdecznie. Na co dzień jestem dyrektorem technicznym w firmie Secotools. Natomiast od kilku lat bardzo mocno zastanawiam się i pracuję właśnie nad odpowiedzeniem na pytanie, czym jest doskonałość produkcyjna. Staram się wspierać naszych klientów. No i niewątpliwie łączy się to z ekonomią, bo to, że coś jest doskonałe, niekoniecznie musi być ekonomiczne. Dlatego mam nadzieję, uda nam się przybliżyć odpowiedź na pytanie właśnie, czym ta ekonomia produkcji jest i dlaczego warto się nią interesować. Janusz, powiedz, ile kilometrów rocznie robisz po Polsce i nie tylko odwiedzając klientów z różnych branż? Teraz mniej, więcej kilometrów jednak robimy zdalnie, co jest i wyzwaniem, i korzyścią. Natomiast jest to, myślę, w granicach gdzieś około 30 000 kilometrów rocznie. Skromnie. To widzę, osiadłeś teraz w domu. Mam niedaleko na lotnisko. Okej. Maćku, co porabiasz na co dzień? Na co dzień porabiam wiele różnych ciekawych rzeczy, natomiast całą uwagę i większość tej uwagi koncentrujemy na platformie Production Support, której tak naprawdę zadaniem jest wsparcie producentów i przybliżanie im nowoczesnych technologii. Takie przybliżanie, które cały czas bazuje wokół świadomości, że mimo, że technologia jest nowoczesna, tak samo jak każdego produktu dotyczy jej cykl życia. I kiedy ta nowoczesna technologia znajduje się na początku tego cyklu życia, często bywa niedojrzała. A tej dojrzałości nabiera dopiero w kontakcie z linią produkcyjną, z problemami produkcyjnymi. I to wszystko jest takim naszym codziennym zajęciem, żeby te światy nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych ze sobą łączyć. Z linią produkcyjną od razu mi się pojawiło słowo wdrożenie. Wtedy wychodzi na jaw tak naprawdę, co handlowiec obiecał, a jak wygląda rzeczywistości. A ja mam wielką przyjemność prowadzić to dzisiejsze wydarzenie. Nazywam się Krzysztof Baran. Na co dzień pracuję w firmie Visiative Poland, a też nie jestem redaktorem. Zajmuję się wdrażaniem rozwiązań CAD, rozwiązań klasy PLM i wsparcia klientów w procesach od projektowania po przygotowanie produkcji. Tyle wstępu. Obiecałem, że będziemy rozmawiali na temat doskonałości produkcyjnej. Jednak zanim przejdziemy do tego tematu, myślę, warto parę kroków wstecz postawić, na chwilę się troszeczkę cofnąć do tyłu, bo mam w głowie datę marzec, luty 2020, kiedy z mojej perspektywy otoczenie biznesowe, przewidywalność biznesowa zdecydowanie się zmieniła. Mam tu na myśli wybuch pandemii i późniejsze wydarzenia. O ile przed tą datą można było rok, strategię nawet wieloletnią spokojnie planować, wiadomo co się działo w biznesie, oczywiście jakieś ruchy były, natomiast to w mojej opinii uległo diametralnie zmianie. I co za tym idzie, konferencje wcześniejsze, kiedy mówiliśmy o Industry 4.0, Przemyśle 4.0, miały inny charakter niż to, co się dzieje dzisiaj, kiedy się spotykamy, czy to na APS-ie, czy na innych wydarzeniach. No jednak
mówienie dzisiaj o przemyśle 4.0, mówienie o doskonałości produkcyjnej jest w mojej opinii znacznie trudniejsze. Janusz, w dzisiejszej dyskusji pełnisz rolę eksperta, osoby mocno doświadczonej. Jakie jest Twoje zdanie, Twoje spostrzeżenia i jak to otoczenie się zmieniło przez te ostatnie lata? Znaczy tutaj wspomniane przez Ciebie fakty, jeżeli chodzi czy pandemię, czy wojny i tak dalej, one przyspieszyły tylko pewne procesy, które my już, ja przez kilkanaście lat w branży obserwowałem. I tak naprawdę, jeżeli troszkę odnieść się do tego Industry 4.0 czy Przemysł 4.0, tych powiedzmy określeń wyrażających to samo jest bardzo wiele. Natomiast zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Te wszystkie elementy, które wchodzą w skład układanki Industry 4.0, nawet jak sobie przypomnimy wiadomości jakieś, powstała fabryka, czy coś się dzieje tak w przemyśle, tam już widzieliśmy i roboty, i widzieliśmy jakieś automatyzacje, czy pomiarów, czy w trakcie produkcji, linie produkcyjne, to już wszystko było. Wraz z rozwojem teraz, jeżeli chodzi internetu i kolejnych rozwiązań, mamy tak naprawdę z jednej strony większy problem, co wybrać, ale to jest osobne zagadnienie. Natomiast ucieka nam trochę jeden fakt, że w momencie, kiedy to wchodziło na rynek, te wszystkie właśnie robotyzacje, automatyzacje, połączenia, wtedy rynek bazował na głównie to wdrażały zakłady, które produkowały duże wolumeny, bo tam w tym momencie jesteś w stanie zamortyzować tę inwestycję. Tak? To jest pierwszy fakt. 2, te duże wolumeny bardzo często bazowały na małym miksie, czyli produkując czegokolwiek w milionach sztuk, było to kilka wariantów czegoś. I tam wtedy cokolwiek wdrażałeś, połączenie miało sens i było ekonomicznie uzasadnione. W tym momencie zobaczmy, jak wygląda rynek produkcji. Tak naprawdę, żeby utrzymać się na rynku i być konkurencyjnym, nadal musimy produkować duże wolumeny, tylko bardzo często w dużym miksie. I tutaj dochodzą Każdy nam... klient chce tailor-made, coś innego. coś dla siebie, indywidualnego. Tak, nawet Krzyśku, zobacz, może pamiętasz takie zdjęcia 10-15 lat temu, jak jadąc drogą, bo wspominaliśmy, ile kilometrów robimy na drogach rocznie, jechała duża ciężarówka wioząca samochody. Bardzo często to był być może ten sam samochód w 8 sztukach. Ten sam kolor i tak dalej. Czarny lub biały. Czarny lub biały, może był jeszcze granatowy. Natomiast a teraz jak jedziemy, to praktycznie nawet jak jadą to samochody z jednego brandu, to są już różne modele. Nawet jak to jest ten sam model, to one już się czymś różnią. Inne koła, inne wyposażenie i tak dalej. Więc to wymaga, to stawia przed firmami inne wyzwania. I teraz pomyślmy sobie, jakim jest największym wyzwaniem w firmach produkcyjnych. Masz bardzo dużo kosztów na inwestycje, żeby to wszystko działało, czyli żeby to wykorzystać. Po drugie, jeżeli często przezbrajasz linię, zatrzymujesz, masz zupełnie inne wyzwania. I teraz, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, jaki jest fakt tej produkcji, który nie dotyczył produkcji masowej, ponosisz duże koszty, tak? Wyobraź sobie, jesteś właścicielem przedsiębiorstwa, masz obrabiarki, bo mówimy o obróbce mechanicznej metali w tym przypadku, i okazuje się, że gdybyś przyglądnął się współczynnikowi OII, czyli wydajności, ile czasu względem dostępnego czasu, który masz, 24 godziny na dobę powiedzmy, tak? Czy zaplanowanego, ile czasu ty efektywnie nadajesz wartość twoim produktom. Bo to, że masz dostępny sprzęt i go nie wykorzystujesz, na pewno doskonałości produkcyjnej tam nie ma. Więc teraz jest pytanie takie, w jakim jesteś miejscu, bo masz pewne zdolności, ile czasu ty je wykorzystujesz. Podobnie tak jak z samochodem. Ile samochodem jeździsz, ile samochodem nie jeździsz. I tu bardzo często okazuje się, że jest sporo zakładów, które chcą robić duże inwestycje, natomiast ten sprzęt, który mają, wykorzystują do nadawania wartości nawet poniżej 20%. Nawet poniżej 20% z różnych przyczyn. Wydaje nam się, że to nie jest dyskusja na ten odcinek, być może inny. Co więcej, jeżeli mówimy o kosztach obróbki, kosztach tego, kiedy nadajesz tą wartość, biorąc pod uwagę całkowite koszty, to udział tych kosztów produkcji jest niski. On jest do 10%. Koszt narzędzi, tego, co nadaje wartość, jest do 10%. Czyli może się okazać, że mamy problemy, licząc tylko zakup materiału, narzędzia i tak dalej, że bardzo ciężko nam jest oszacować,
ile powinniśmy wziąć za daną pracę. To jest drugi czynnik, co może prowadzić do tego, że albo utracisz zamówienia, bo jesteś po bezpiecznej stronie, lub doprowadzasz do strat, do brak możliwości inwestowania ciągłego w latach. Co więcej, tak jak wspomniałem, ten miks produkcyjny powoduje to, że będziesz miał najprawdopodobniej dużo zakłóceń i niepowodzeń w planowaniu, w obsłudze dostaw. Oczywiście firmy patrzą na różne wskaźniki, natomiast stojąc w prawdzie ze sobą, powinniśmy spojrzeć na współczynnik, ile realizuję na czas moich zleceń zgodnie z pierwszą obietnicą. Bo to, że później klientowi wytłumaczysz, że zrobisz mu coś za 2 tygodnie, on być może tego nie potrzebuje, ale już przesunąłeś swoją obietnicę, która ma bardzo duży wpływ też na te relacje biznesowe i na to, jakim jesteśmy partnerem. No i teraz ten miks produkcyjny niesie jeszcze kolejne zagrożenie, że sporo firm ma problem właśnie z wskaźnikiem wydajności, głównie biorąc pod uwagę wskaźnik wydajności za pierwszym razem. Czyli to, że nawet jesteś w stanie, bo wiesz, jak produkujesz czegoś kilkaset czy kilka tysięcy sztuk, no to jak dłużej... Po tysięcznej sztuce idzie do przodu. Idzie. Jeżeli pierwszą sztukę produkujesz i to ci zajmie trochę dłużej czasu lub będzie to złom, który wyprodukujesz, na 100 000 sztukach jest to mały koszt, ale jeżeli w pewnym ekstremalnym przypadku produkujesz 5, 2, może 1 sztukę masz do zrobienia, a okazuje się, że nie masz metody, nie masz podejścia, jak ją zrobić, bo automatyzacja też niesie za sobą pewne wyzwania, że jednak to nie będzie ktoś, kto zobaczy coś na czas i jest w stanie skorygować. Więc to jest to, że sporo firm, które właśnie mają duży miks produkcyjny, mają problem z wykonaniem pierwszej sztuki w zadanym czasie, w zadanych kosztach. To też jest bardzo ważne, żeby wziąć pod uwagę. No i oczywiście, jeżeli mamy duży miks, w tym momencie to nie jest tak, że maszyna coś produkuje i człowiek tam nie jest istotny, czy jest mniej istotny. Tak naprawdę mamy problem z dostępnością do wykształconych ludzi, do doświadczonej kadry i nawet jeżeli ją zdobędziemy, no to pytanie, jak ją utrzymać w dłuższej perspektywie. Innymi słowy, słowo klucz, miks produkcyjny, jest to coś, co dzisiaj generuje dodatkowe problemy, to o czym powiedziałeś, tak? Wykorzystanie maszyn, przezbrojenia, ludzie, przygotowanie procesu. Natomiast czy to jest wynik zmian w przeciągu ostatnich 3 lat, czy to jest po prostu ewolucja, która nas czekała? No bo wiesz, kiedyś mogłeś się zadowolić, ja pamiętam wiele lat temu, jak moi rodzice budowali dom, to wiesz, dostali płytki, to w ogóle ważne, że były, nieważne, że tam w jakimś kolorze albo że druga jest niespasowana, tak? Natomiast miks produkcyjny wynika no jakby z naszej świadomości, z naszych potrzeb. No i pytanie, czy akurat ostatnie lata to jest coś, co tak powiedziałeś, że przyspieszyło te procesy. Przyspieszyło procesy, bardzo mocno przyspieszyło też ofertę, która oprócz wyzwań, które wymieniłem, z którymi firmy się borykają, jest właśnie też to, że jest jeszcze jeden element tej całej układanki. Kiedyś, jeżeli coś robiłeś, w większości bazowałeś na własnych zasobach. Teraz tak naprawdę, żeby być konkurencyjnym i wykorzystać coś, zwłaszcza w miksie, efektywnie, musisz się zastanowić, czy jesteś w stanie zapewnić sobie wewnętrznie kompetencje u siebie w zakładzie, w tym, co robisz, czy być może powinieneś również w ten element tego Industry 4.0, do tego przemysłu 4.0, do twojego podejścia, również rozpatrzyć inny sposób rozmowy i kolaboracji z partnerami, którzy dostarczają ci, mogą to być rozwiązania jakieś wirtualne, tak, jakiś software, jakaś chmura, jakieś połączenie, lub mogą to być fizyczne narzędzia. Ty, Maćku, masz to szczęście, że współpracujesz z firmami jednoosobowymi, 10-osobowymi, 100-osobowymi, a i pewnie takie, które zatrudniają 1000 osób i po prostu rządzą na rynku i mają olbrzymią przewagę, konkurencyjność. Masz podobne odczucia z twojej perspektywy, patrząc znowu na przegląd rynku naszego polskiego. Ten miks produkcyjny to jest coś, co każdego dotyczy. Każdy się musi tutaj natrudzić, żeby właśnie tailor-made rozwiązania w każdej branży dopasowywać?
Tak, myślę, że tak. Ja co prawda nie mam tak dużego doświadczenia jak Janusz, będąc z tymi procesami na co dzień praktycznie. Natomiast moje odczucie jest takie, że każdego to dotyczy, ale każdy ma pewien swój model. To tak samo troszkę jak z inflacją. Inna inflacja dotyczy studenta, inna dotyczy gospodyni domowej, a inna przedsiębiorcy, który na przykład swoją produkcję ma opartą na często specyficznej grupie materiałowej. I myślę, że to jest ważne. Drugą istotną kwestią, o której już rozpoczął Janusz, są pewne zmiany, bo tu chciałbym się jeszcze odwołać i nawiązać do tego pierwszego twojego pytania o Industry 4.0, o zmiany, które nastąpiły po pewnych turbulencjach na rynku. Industry 4.0 odmieniliśmy przez te wszystkie lata, przez wszystkie możliwe przypadki. Czy myślicie, że dla przedsiębiorcy, czy dla właściciela firmy to hasło ma jakiekolwiek znaczenie? Prawda jest taka, że my zawsze potrzebujemy odniesień marketingowych, jakiegoś takiego uporządkowania sobie rzeczywistości sprzedażowej. W kontekście dotacji na pewno. Tak, to prawda. Natomiast ono nie ma realnego znaczenia. Realne znaczenie ma to, że być może te turbulencje pozwoliły sobie pewne rzeczy od nowa w firmach poukładać. I wierzę, że to jest bardzo ważna zmiana. Skrócenie, spłaszczenie zarządzania decyzjami w firmie. Zabezpieczanie podejmowania pewnych decyzji. To są zmiany, które wierzę, że na korzyść mogły się zadziać dzięki tym negatywnym zjawiskom. Bo był mus, bo trzeba było, bo jak nie zmienisz, to jest tak jak z wprowadzeniem Zooma, Teamsa i pracy zdalnej. Musiałeś, bo jak nie zrobisz tego, to nie istniejesz, po prostu nie ma jak pracować, tak podejrzewam. W innych procesach musiało się zadać. Jeżeli nie wdrożysz jakiejś technologii, no sorry, dzisiaj nie istniejesz. Albo przynajmniej taką refleksję zaczęło w pewnych firmach budować. Mhm. Wydaje mi się, że tutaj może nie, że nie istniejesz, tylko warto było powiedzieć, nawet nie, ja bym tutaj powiedział tak, że przestajesz być konkurencyjny. Nie? I tak jak ja powiedziałem wcześniej, poprzez to, że jest coraz większy miks, ciężko nam jest faktycznie wiedzieć, gdzie jest ta linia, kiedy zarabiamy, a kiedy tracimy. Jeżeli nie potrafimy ocenić swoich kosztów, bo wszystko jest zmienne, tak? I zawsze na to mamy świetne uzasadnienie, tak? Bo materiał by inny, bo coś się spóźniło, bo na coś czekaliśmy, linia nie poszła na czas, był problem z pomiarami, musieliśmy coś dopytać. Trochę nam przy tym wszystkim też brakuje ludzi, żeby szybko decyzję podjąć, dlatego też jesteśmy niejako zmuszeni, czy zaczynamy widzieć, żeby być konkurencyjnym, szybkość podejmowania decyzji musi być znacznie bardziej dynamiczna niż kiedyś, więc teraz też jak gdyby potrzebujemy tych wszystkich rozwiązań, które oferuje nam rynek. No i tak jak powiedział Maciek, jest to, powiedzmy sobie, z jednej strony hasło marketingowe, które jeżeli dana konkretna firma, dany konkretny przedsiębiorca nie znajdzie, co to dla mnie właściwie znaczy, no to może się okazać, że to są po prostu wydane pieniądze, które nie mają realnego przełożenia na moją doskonałość produkcyjną, nie? Bo tak to trzeba powiedzieć. Żeby zamknąć temat wprowadzenia Industry 4.0, ja się podzielę swoimi spostrzeżeniami, ponieważ bardzo często, kiedy mówimy o Industry 4.0, mówimy o produkcji, mamy na myśli produkcję. Obrabiarki CNC, linie produkcyjne, podajniki taśmowe, magazyny, składowanie materiału itd. Natomiast moje obserwacje skupiają się bardzo często na oprogramowaniu. I mam wrażenie, że ostatnie lata to czas, kiedy rozpoczęła się intensywna edukacja, że ja mogę kupić maszynę, mogę kupić robota, ale jeżeli nie zapanuję nad danymi, które do tego robota mają trafić i ja dalej będę musiał ręcznie przygotowywać te dane, a poza tym dane, które robot mi z powrotem wypluje, nie wykorzystam do update'u procesu, nic mi nie dadzą. I to, co mnie cieszy bardzo, to rozpoczęcie takiej pracy, że optymalizację czy kierunek w uzyskaniu doskonałości produkcyjnej również skupia się na tym obszarze danych, że moja fabryka ma być takim małym big data, gdzie nad tymi danymi muszę planować od momentu, kiedy ta dana pierwszy raz zaistnieje, czy to jest indeks materiałowy, czy to jest jakiś projekt 3D, czy to jest cokolwiek. Jeżeli tam zapoczątkuję w jakiejś aplikacji informację, to ta informacja ma być później przetwarzana w kolejnych etapach, aż ten produkt wyjdzie.
Doskonałość produkcyjna. Na pewno, Janusz, będziesz miał w tym temacie wiele do powiedzenia, natomiast zależy mi na tym, aby nasi wspaniali widzowie, słuchacze na koniec tego odcinka mieli taką wskazówkę, patrząc na swój zakład produkcyjny, od czego powinni zacząć, jak zacząć myśleć o doskonałości produkcyjnej, jak postrzegać uzyskanie doskonałości produkcyjnej w kontekście swojej firmy, bo ktoś może mieć malutki zakład i ma pieniądze na inwestycje, może mieć robota. Pytanie, czy to jest właściwy kierunek, czy może najpierw trzeba od czegoś w ogóle innego rozpocząć? Wiesz co, Krzysztof, to troszkę może rozpocznę, bo od przykładu, jak to wygląda, jak te realia wyglądają w takiej normalnej rzeczywistości poza przemysłem, nie? Bo zaraz lepiej nam będzie to zrozumieć w odniesieniu do przemysłu. Zobacz, kiedyś jak gdzieś jechałeś, kiedyś jak prowadziłeś obróbkę, nie potrzebowałeś żadnego systemu. Po prostu dostawałeś rysunek, szłeś na maszynę, wyciągałeś freza, wiertło, robiłeś robotę. Teraz gdzieś jeździmy i bardzo często się łapiemy. Każdy zna bardzo dobrze drogę, ale i tak sprawdzamy mapę Google, tak, czy jakąś tam inną nawigację, bo znamy miejsce i nagle się okazuje, że ty wiedziałeś, gdzie jest objazd, wiedziałeś, jak możesz zareagować, ale akurat już byłeś na zjeździe i nie mogłeś się wycofać. I to samo jest w przemyśle. I dlatego, tak jak ty mówisz, bardzo mocno jesteś związany z danymi. One nam są potrzebne, niezależnie od tego, jakim dużym jesteśmy przedsiębiorstwem. To jest fajne, co mówisz, bo w kontekście map, tak, dostajesz wcześniej informację, którą ty możesz wykorzystać lub nie. Możesz jechać na pamięć Dokładnie. po staremu, a możesz powiedzieć, kurde, jest korekt. Wiesz, tylko to, jeżeli dostajesz informację, to nie ma skutków katastroficznych. Skutek katastroficzny jest wtedy, bo teraz dalej odnoszę się do tego, że w tym Industry 4.0, w tym przemyśle, cały czas widzimy to, że to jest tylko sprzęt, nie? Czy to jest sprzęt fizyczny, czy oprogramowanie, ale jest kluczowe to, gdzie są ludzie jako, może nie człowiek jako jednostka, tylko jako partnerzy, z którymi ja mogę współpracować. Bo zobacz, powiedzieliśmy sobie o mapach, co mogę zrobić, tylko teraz, jeżeli mówimy, że nasz przemysł to jest autostrada, to na autostradzie nie jest tylko wyznaczenie mapy i czasu dojazdu, jest również to, że tam jest jeszcze inna służba odpowiadająca za to, że jak jest wypadek, to masz zwężkę, czy jak jest remont, to jest to zaplanowane. I to jest tak samo w przemyśle. Czy my planujemy przestoje, czy my analizujemy, że tutaj są jakieś wypadki, jakieś niewyjaśnione sytuacje i wtedy jak gdyby remontujemy drogę. Więc w tym przypadku zaczynamy dokładać kolejnego partnera, kogoś odpowiedzialnego za to i on jest tam ekspertem. Ty normalnie przejeżdżasz i możesz się zdenerwować, że była dziura, przejechałeś i nic, tak? Ale w końcu to może spowodować jakieś realne zagrożenie, typu na przykład, nie wiem, kolizja, brak możliwości kontynuowania pracy, czy brak możliwości utrzymania pewnego tempa produkcji, przechodząc do tej doskonałości produkcyjnej. I teraz jak to przenieść na przemysł? W przemyśle to wygląda tak, że możemy zobaczyć bardzo fajny zakład, tak? Który ma jakiś sprzęt. Nie? No i wiadomo, wszyscy wiemy, że jak jesteś właścicielem czy osobą zarządzającą, przychodzisz i wszystkie maszyny są wyłączone, no to raczej o doskonałości produkcyjnej nie ma. Znaczy to jest doskonała droga do bardzo szybkiego zamknięcia czy bankructwa, tak? Bo jednak wiadomo, że w większości przypadków posiłkujemy się pieniędzmi zainwestowanymi, które muszą się zwrócić i pozwolić jeszcze na dalsze inwestycje, żeby pozostać konkurencyjnym. Oczywiście podobny scenariusz jest, kiedy mamy to wspomniane chaotyczne planowanie. Mamy maszyny, one są włączone, ale nie do końca wiemy, co na nich robić. Nie? W tym momencie też zadajemy pytania, dlaczego nie produkujemy? Czy rozwiązujemy jakieś problemy, tak? Coś się stało, detal nam nie wychodzi, nie mogę produkować, jest to dla mnie istotne, jedna sztuka, nie mam know-how. Jest na to wiele sposobów, jak to rozwiązać, tak? Grupowanie technologii i tak dalej. Każdy zakład musi pomyśleć, tak jak ta inflacja, każdy ma swoją, Maćku, bardzo mi się to spodobało, tak samo doskonałość produkcyjna, ona będzie dla każdego inna. W końcu mamy ten scenariusz również, kiedy maszyny są włączone, pracujemy. W wielu firmach jeszcze pokutuje trochę ten stereotyp, że jak operator nie ma za bardzo co robić przy maszynie, to może mu trzeba dać kolejną maszynę i tak dalej. To wszystko też się zmienia
bo tak jak kiedyś baliśmy się obrabiarek sterowanych numerycznie, tak teraz się boimy, co jak będzie robot, co ja będę robił. No, są inne rzeczy, innymi rzeczami się zajmować. Też może jest to dłuższy wywód, więc może to zostawmy, żeby nie odbiec od tej doskonałości. I teraz jest tak, jeżeli mam maszyny włączone i pracują, to gdzie jest ta moja doskonałość? To ja ją mam, czy jej nie mam? No i teraz, żeby nie popaść w drugi narożnik, powiedzieć, że chcę mieć wszystko najlepsze i wręcz żaden uniwersytet nie znajdzie już nic lepszego, to w tym momencie będzie to dla mnie zbyt kosztowne. Nie? No bo gdyby tak było, to każdy miałby najlepsze maszyny, każdy miałby najlepszy samochód, żeby nie wymieniać marek i tak dalej. Nie? Więc jak gdyby musisz mieć coś, co jest good enough, wystarczająco dobre do twojego operowania, pozwalające ci pracować lepiej niż konkurencja. I właśnie znowu nawiązuję do tego, że co jakiś czas, żeby nie zakłócać cyklu produkcyjnego, musimy się tej produkcji przyglądać. I to właśnie powinno być zadaniem ludzi, którzy z jednej strony jako przedsiębiorcy, jego pracownicy, jego osoby, jego załoga powinna patrzeć, co oni są w stanie zaobserwować, że odbiega od normy względem tego, co zaplanowaliśmy i tu nam pomoże właśnie twoje wspomniane big data, czyli miałem zaplanowane 2 minuty na cykl, nagle się okazuje, że mam 2 minuty i 5 sekund, nie? Czy nagle mam 20 minut, bo rozwiązałem jakiś problem i w jaki sposób on się powtarza, może on był jednostkowy, nie ma sensu się nim zajmować. I tu nam pomaga big data. Z drugiej strony od tego mamy firmy zewnętrzne, od tego mamy partnerów zewnętrznych, których bardzo często nie wzywamy, dopóki się coś nie zepsuje, nie? Wracając do specjalistów, można powiedzieć, ok, firma zewnętrzna to będzie koszt. Nie? Ja tutaj znowu wracając do tych porównań przywołam być może przykład dentysty. Nie? No jest to chyba jeden z najdroższych specjalistów, jak sobie policzymy za godzinę. Nie? Czy być może jeszcze jakiś tam implant Boli nie tylko na fotelu. Boli nie tylko na fotelu, natomiast zakładając, że nie mamy przewlekłego problemu z uzębieniem, tak, że non-stop siedzimy u dentysty, no to można powiedzieć, że sumarycznie w dłuższej perspektywie czasowej jest to najtańszy specjalista, który powoduje, że możemy funkcjonować, a z bólem zęba ciężko jest nam funkcjonować. I w odniesieniu na właśnie doskonałość produkcyjną, na zakłady, bardzo często wygląda to tak, jakbyśmy funkcjonowali z bólem zęba. Wszystkie problemy, wszystkie decyzje nie podejmujemy ich w sposób właściwy. Co? Bo nas boli ten ząb. Tylko akurat to nie jest połączone, że jak mam problem produkcyjny, to dyrektora zaczyna boleć ząb i w tym momencie by wiedział, że trzeba wezwać specjalistę. I tutaj jest to, gdzie musimy się zgodzić z jedną rzeczą i zakładam, że to ma chyba taki sens, że na pewno klient produkując coś, znając swoją specyfikę, swoich odbiorców, swoje możliwości, on na pewno zna lepiej detal. Ale na pewno nie zna lepiej narzędzi, tak jak my znamy, bo my je produkujemy, wiemy do czego one są dedykowane. Właśnie przy tej współpracy my jesteśmy w stanie opracowywać narzędzia, kolejne rozwiązania, bo potrzeby się powielają u wielu klientów, tak? Problemy, które rozwiązujemy, potrafimy rozwiązać u jednego klienta i później już krótszy okres czasu u drugiego. Tak samo jeżeli chodzi o robotyzację, automatyzację. To jest też odpowiedzią, wezwanie partnerów do współpracy, odpowiedzią na to, że mamy mniejsze zasoby ludzkie. Nie? Okej, to tu otwarte pytanie, bo tak mi się nasunęło, gdy mówiłeś o doskonałości produkcyjnej, o ciągłym podglądaniem tego, co się dzieje w zakładzie, podglądaniem procesów, pewnie gdzieś tam analizowanie. I tak starałem sobie wyobrazić, co dla mnie jako właściciela czy dyrektora zarządzającego zakładem produkcyjnym doskonałość produkcyjna powinna oznaczać w zasadzie, tak? Jeżeli mój zakład jest rentowny, co rok mam zysk na tym, co robię, tak, są jakieś tam problemy na linii, natomiast summa summarum każdy sobie z tym radzi i idzie to do przodu, tak? Walczymy o pozyskiwanie nowych klientów, natomiast na koniec dnia mam zysk, co jest chyba pewnie najważniejsze, jeżeli chodzi o zakład, zwłaszcza jeżeli jakąś tam perspektywę mam do przodu. Z drugiej strony mówisz, no trzeba wziąć partnerów do współpracy, no bo sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć czy zdobyć wiedzy szczegółowej w każdym rozwiązaniu. I teraz, może trochę na przekór, tak, ale kurczę, czuję taką obawę, że prowadzę fajnie firmę, jestem odpowiedzialny za jakiś jej kształt. Zaproszę tego dostawcę, drugiego dostawcę, trzeciego, bo ten jest od programów, tu jest od maszyn, tu jest jeszcze od magazynu, oni mają jeszcze swój, a tu jeszcze laser, a tu jeszcze coś.
czuję taką obawę, że nagle, wiesz, z tego rozrośnie taki projekt o wielkiej optymalizacji. Pracownicy zaczną się myśleć na temat optymalizacji, nad ulepszaniem zakładu, no bo przecież robimy teraz w filmie Przemysł 4.0, to w ogóle będzie wszystko na cacy, ja odpalę ekran i mi się tu wyświetli, ile sztuk jest dzisiaj wyprodukowane, a w konsekwencji, w trakcie tego wdrażania, kurde, może się okazać, że braknie kasy w skarbcu, żeby dalej to utrzymywać i w konsekwencji prześpimy wiele tematów biznesowych, bo wszyscy będą zafascynowani i skupieni na naprawianiu. I tu pytanie, jak nie przestrzelić? Jak iść w kierunku doskonałości produkcyjnej, a nie przestrzelić i nie, brzydko mówiąc, zarżnąć swojej firmy, bo gdzieś tam przeinwestujemy, przede wszystkim stracimy czas. No to zadam jak gdyby kontrpytanie, które powinno być odpowiedzią zarazem. A co jeśli właśnie podejdę zbyt optymistycznie i w coś zainwestuję, pół biedy jak dostanę na to dofinansowanie, nie? Bo to będzie po prostu stało wyłączone i tyle, ale jeżeli zainwestuję własne pieniądze jeszcze na kredyt, bardzo często, i to tak naprawdę nie poprawi mi wskaźników. Pytanie, czy w ogóle ja będę być może myślał, że mi to poprawia, a mi to w ogóle nie poprawia. Bo tutaj to jest tak naprawdę, no bo poruszamy się w ekonomii, tak? W ekonomiach procesów produkcyjnych, więc teraz jest takie pytanie, czy faktycznie, znaczy w ogóle fundamentalnie jedną rzecz, jeżeli czegoś nie mierzymy, to nie jesteśmy w stanie ocenić, nie? Jak było przed, jak jest po. Do tego musimy jeszcze dodać, że dobrze by było, nim podejmiemy decyzje strategiczne, przesymulowaniu, czy jeżeli to wypali, czy to w ogóle będzie spełniało nasze oczekiwania. No bo bardzo często jest tak, że coś może super wypalić, ale i tak to nie jest to, czego ja potrzebuję. Nie rozwiąże mi to problemu długofalowo, a tak naprawdę powiedziałeś, zajmie mi czas. Jeżeli chodzi o partnerach, to powiem jedną rzecz, że to nie jest tak, że jak gdyby te kompetencje zawsze biorą górę. Czasami te kompetencje mogą być na tym samym poziomie. Nawet notabene kompetencje u klienta na produkcji mogą być większe w danym zakresie. Tu chodzi też o czas. Wszystko jak coś robimy w grupie, to jest powiedzmy większa mobilizacja, większe powiedzmy na zasadzie, jeżeli coś ci nie wyjdzie w firmie, no to mamy na to odpowiedź, nie? Jeżeli umawiamy się na coś z partnerem, to mu zadajemy pytanie, hej, umówiliśmy się na to. To jest jak gdyby na innym poziomie dyskusja. Natomiast trochę wracając do tego, jak to ocenić, to w zależności od przypadku, bo ja widzę takie dwa scenariusze, że wracając trochę do początku. Jak jest dobra koniunktura, to wszyscy mówią, kasa się nie liczy, produktywność. Produkować szybciej, nie ma problemu. Potem nagle się coś załamuje, mówimy koszty. W pierwszej kolejności najprościej nam jest powiedzieć, to jak mam mniej produkcji, to zwolnię ludzi, nie? Wiem, że będę miał za pół roku problem, będę musiał znowu kogoś szukać. Pytanie, czy mam policzone dobrze, czy ta wymiana będzie faktycznie oszczędnością. Natomiast też jak gdyby nikt nie chce tracić kasy. Natomiast pytanie jest takie, czy firmy myślą o czymś takim, że mam model funkcjonowania z maksymalną produktywnością, ale również z minimalnymi kosztami. No bo ja mogę przyjść do ciebie z super rozwiązaniem, zrobię ci elegancki kalkulację oszczędności, tylko że jak ona zabazuje na tym, że ja ci zaoszczędziłem kupę czasu, który oczywiście ci wytłumaczę, że jest drogi, nie powiesz mi, że kosztuje cię 100 zł robocza godzina, tylko ci powiem, że 300 i się zgodzisz, bo masz taką maszynę, tyle kosztuje leasing, prąd, człowiek i tak dalej, ale jak ja ci zaoszczędzę czas, którego ty nie wykorzystasz efektywnie w inny sposób, to tak naprawdę to jest pusta oszczędność. Więc w tym momencie my musimy się rozumieć i tak naprawdę tobie w tym momencie chodzi o to, że ty chcesz mieć jak najniższe koszty. I to jest często właśnie też ta wewnętrzna bariera, która determinuje, że firmy jak raz coś robiły szybko, już nie chcą tego robić wolno, a bardzo często to jest odpowiedzią, jak ja mogę to robić najwolniej tak, żebym wykorzystał zdolności, moce produkcyjne, a żebym miał jak najniższy koszt, bo to bardzo często jestem w stanie właśnie w wielu przypadkach też utrzymać załogę. Ja panowie myślę, że my jesteśmy winni słuchaczom jeszcze ponowne cofnięcie się w tej dyskusji. Tak patrząc nawet na logikę chronologii tych decyzji często w firmach. Pominęliśmy trochę wątek doboru technologii. Pominęliśmy trochę ten wątek podstaw. Zobaczcie, żyjemy w czasach, kiedy chyba jak nigdy wcześniej mamy wybór nowoczesnych technologii, wybór informacji na temat tych technologii. Natomiast musimy pamiętać, że nie jest to wartością samą w sobie.
ta mnogość technologii na rynku. I teraz co to powoduje? To powoduje bardzo trudną i ważną rzecz z punktu widzenia firmy, która planuje zainwestować w jakąś technologię. To powoduje, że ona, jeśli nie trafi na właściwych partnerów biznesowych, to prawdopodobnie trafi na różnego rodzaju trudności związane czy z wyborem, czy z lepszym zrozumieniem technologii. Dlatego ja bardzo często słyszę w rozmowach z różnymi klientami, że oni zauważają, że bardzo ważne są te podstawy. Czyli jeżeli klient czuje, że już dobrze zrozumiał swoje potrzeby, że dobrze przeanalizował, czy dostał wsparcie w dobrej analizie tej swoich procesów produkcyjnych, to jest absolutna podstawa do wdrażania jakiejkolwiek technologii czy metody. I od tego tak naprawdę moim zdaniem powinno się wyjść te wszystkie optymalizacyjne kwestie w firmie. Maćku, świetny. Dobrze, że weszliśmy na tą ścieżkę w tej naszej rozmowie, bo tutaj faktycznie też trzeba powiedzieć jedną rzecz. Mówiliśmy, jest mnogość oferty. Tylko w tej ofercie dla użytkownika, oprócz różnicy w cenie, bardzo często produkty względem tego, jak on je wykorzysta, nie będą miały różnicy. To będzie tylko inna firma, inna cena. Jeżeli nie będzie tej wartości dodanej, która pomoże lepiej coś usprawnić w funkcjonowaniu w danym przypadku, to tak naprawdę jedyne kryterium to jest kryterium ceny. Produkt, usługa, no widzimy praktycznie wszędzie, tak? Dzisiaj, pomijając, oczywiście różnice są, natomiast w większości dla normalnego Kowalskiego, czy kupisz samochód taki czy inny, tak samo komfortowo nim zajedziesz. W większości przypadków to są to, że ktoś jak gdyby chce się pokazać, czy chce coś mieć. Tylko że w przemyśle to nie jest tak, że wydam kupę kasy, tak jak teraz ktoś może powiedzieć, nie wiem, chcę mieć jakiś tam telefon z danej takiej firmy, czy taki samochód, którego nikt nie ma, tak, na osiedlu i jestem w stanie na to wydać. Przedsiębiorca na to być może wyda jako prywatny, jako Kowalski, ale już nie możemy tego samego zastosować w przemyśle. To musi coś za sobą nieść. I teraz, jeżeli mówimy, że produkty, usługi są do siebie bardzo podobne, to faktycznie jaka jest różnica i ta różnica tak naprawdę bardzo często jest niewidoczna przy samym produkcie czy przy usłudze. Musi ona iść wraz z wdrożeniem, wraz z wsparciem, z zapewnieniem, żeby coś funkcjonowało. To jest ta trudna rola wyjścia z butów sprzedawcy. To jest ta trudna rola, żeby nie przekładać tych takich tendencji sprzedaży indywidualnej, nie? Czyli gdzie często podaż wyprzedza popyt. My proponujemy klientowi technologię, którą tak naprawdę może czasami jeszcze nawet sami nie jesteśmy pewni, że ona już ma realne zastosowanie w danym zakładzie produkcyjnym, ale chcemy ją tam na siłę sprzedać. I oczywiście nie mówię o nas. Natomiast to faktycznie najlepiej chyba idealnie zawsze się odbywa, kiedy wypracowujemy to wdrożenie wspólnie z klientem. Kiedy to się zaczyna od takiej dyskusji o potrzeby klienta i wtedy zdecydowanie to wdrożenie ma większą szansę powodzenia. W kontekście tego, co powiedziałeś a propos sprzedaży technologii, których sami nie jesteśmy pewni. Wczoraj z kumplem wracaliśmy właśnie od klienta i się zastanawialiśmy, ile technologii zostało wymyślonych tylko dlatego, żeby zastąpić starą, mimo tego, że stara całkiem dobrze funkcjonowała. Natomiast to na rynku maszynowym jest obserwowany trend. To, co powiedziałeś, Janusz. Obrabiarki CNC. W tej chwili te technologie są tak zaawansowane, że różnice pomiędzy maszynami poszczególnych producentów zacierają się. One są coraz trudniej dostrzegane. Nie? Tą wartością dodaną jest właśnie często serwis. Dostępność. Jeżeli chodzi o jakby zbliżając się do odpowiedzi na pytanie, od czego ja w ogóle powinienem rozpocząć myśląc o doskonałości produkcyjnej? W trakcie waszych wypowiedzi zanotowałem sobie 3 zasadnicze punkty. Proszę, uzupełnijcie potem wasze spostrzeżenia. Po pierwsze, trzeba się zastanowić, tak sobie tu pięknie napisałem, nad metodą. Myślnik, wiedz, czego potrzebujesz. To znaczy, zanim pójdę z torbą na zakupy,
i powiem taka maszyna, taka, bo jest tak pięknie to wygląda, a w ogóle firma obok to już to ma, to powinniśmy sobie zadać pytanie, jak to wpłynie na mój zakład, na moją działalność, typ produkcji, wolumen produkcji i czy rzeczywiście ta maszyna, to oprogramowanie, to rozwiązanie dla mnie, dla mojej organizacji personalnie teraz i w przyszłości będzie konieczne. A gdy to już będziemy wiedzieli, to w drugim punkcie powinniśmy uświadomić sobie, że sama oferta nie stanowi wartości. To, że firma ma w katalogu konkretne rozwiązania, właśnie, co znowu program, maszyna, linia produkcyjna, to samo w sobie, że my to kupimy, może nam nic nie dać. Może się skończyć tak, że wydamy kupę pieniędzy i fajnie powiedziałeś, jeżeli to jest z dotacji, to może przełkniemy, ale no akurat teraz tego tematu zbyt dużo nie ma. A co w sytuacji, kiedy wydamy swoje pieniądze, czy jeszcze pożyczone z banku i będziemy musieli z tym żyć? I trzecia rzecz, uzupełnieniem oferty, czy w zasadzie klucz do oferty, powinno być to, jak ja tą ofertę wykorzystam w mojej organizacji. Co poza tym, że ktoś mi tu przywiezie na palety robota, zrobi dla mnie, tak? Czy to jest serwis, czy to jest doradztwo, czy to jest przystosowanie technologii do moich realiów zakładów. Innymi słowy, zrobienie czegoś out of the box, ale zszyte na miarę do mojej organizacji. Takie 3 wartości sobie zanotowałem i myślę, że od tego można byłoby proces rozpocząć. Pytanie, czy do tego coś chcielibyście dodać? Znowu bardzo kolejna odnoga, natomiast powiedziałbym, jest to w tej kategorii miękkiej, która trochę jest jednak związana z naturą ludzką, że trochę nie do końca chcemy być świadomi problemów, które mamy, jeżeli nie mam do nich rozwiązania, nie? I czasami jest tak, że pierwsze widzę rozwiązanie i później sobie wymyślam, to faktycznie miałem taki problem, nie? I znowu diagnozuję ten problem samodzielnie, mówię, faktycznie przeczytałem, to ja to mam, to się leczę. I możemy skończyć często w tym, że nie jest to najlepszy skutek, może skutek jest i wychodzę od tego, jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy się zastanowić, ewentualnie poprosić kogoś z zewnątrz, kto jest związany z tym przemysłem, bo oczywiście możemy wziąć firmę konsultingową, która nie rozumie procesów, nie? Jak weźmiesz firmę konsultingową i ona przyjdzie i popatrzy, mówi tak, maszyny, wszystkie pracują, wszystko jest dobrze, tak mówiłem. Dostaniesz piękny raport. Dostaniesz pierwszy raport. Wszystkie maszyny pracowały przez tyle godzin, ale pytanie, czy one nawet jak pracowały, czy one pracowały wydajnie przy użyciu optymalnych metod? Czy ta metoda nie jest przepłacona w stosunku do korzyści, którą ona daje w postaci produktywności. To jest to, czyli powinniśmy pierwsze się zbadać i na to jest wiele sposobów. Nie? Może znowu alegoria, porównanie do tego, co jest powiedzmy niezwiązane z przemysłem, aczkolwiek być może też pośrednio, jest takie, zobacz, zastanawiam się, ile firm, bo mówimy, chcemy w coś inwestować, tak, plany, ale na przykład jeżeli jesteśmy w obróbce skrawaniem, ile firm analizuje, bo analizujemy oczywiście braki, nie, ale ile firm analizuje zużyte narzędzia, nie, globalnie, jako nie z danego problemu, bo analizujemy, kiedy mamy problem. Coś się urwało, dlaczego się urwało? Patrzymy, no było dobre, było niedobre, złe parametry, maszyna nie dała rady, cokolwiek, nie? Maszyna się pomyliła, tak? Nie człowiek, tylko maszyna. Zazwyczaj takie stwierdzenie. Natomiast jeżeli byśmy wzięli pytanie, co możemy jeszcze wziąć pod uwagę, bo teraz możliwości zbierania danych i ich analizy są coraz większe. Jeżeli jeszcze weźmiemy kogoś, znowu mówię, jakiegoś partnera, który stricte się tym zajmuje, może ktoś tak miał, tak jak ja. I zaczniemy analizować na przykład zużyte narzędzia. Pomimo tego, że one są zużyte, nie była żadna katastrofa, zrobiły swoją robotę, ale czy one były zużyte optymalnie? Czy jaki jest ogólny, powiedzmy, taki charakter robimy, tak? Czyli na przykład dla tych, którzy są z obróbki, będą wiedzieć, że mam na przykład za bardzo płytki starte albo za bardzo płytki wiertła mi się wykruszają, cokolwiek. To są różne symptomy, które jeżeli się powtarzają, jest pewnego rodzaju błąd być może w grupowaniu technologii. Jakbyś zapytał kogoś, dlaczego tak robimy, to nikt nie zna odpowiedzi racjonalnej. Wydaje mi się z doświadczenia. A dlaczego to tak robicie? Bo od zawsze tak robimy. I to jest jedno z zasadzie. Nikt nie pamięta, dlaczego jest dane rozwiązanie. Czyli może być tak, że mieliśmy jakiś problem na starej obrabiarce
Tam na przykład nie mieliśmy obrotów, tak, wystarczających. Kupiliśmy nową, przenieśliśmy te same narzędzia, ten sam proces. Dlaczego to robicie? Bo od zawsze tak robiliśmy. Ale ta maszyna może robić to inaczej. I częściowo jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na te pytania, a częściowo, jeżeli zainicjujemy rozmowę z dostawcami, a bardzo często płacimy w cenie produktu czy usługi za możliwości wsparcia, więc zapytajmy o to, hej, przyjdźcie do nas, zobaczcie, tak? Zobaczcie, co się dzieje z naszymi narzędziami. Wiadomo, jak przyjdzie klient i powie, słuchaj, zobacz, co się dzieje z narzędziami i tam nie ma moich narzędzi, naszych narzędzi, no to wiadomo, że będę chciał w jakiś sposób zrobić deal, okej, to jak znajdę coś, to może ci w tym pomogę, chyba że będzie to usługa jakaś komercyjna, więc to jest jak gdyby zupełnie inny model, jak się dogadamy, bo to też jest istotne, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób to się musi opłacać wszystkim partnerom. Bo też trochę pokutuje to, i to kiedyś już przy rozmowach, Krzyśku, rozmawialiśmy, że chciałeś przyjść z ofertą, chciałeś przedstawić super rozwiązanie, klient zobaczył, mówi, no przemyślej, na drugi dzień przyjeżdżasz, czy za tydzień, on już to dokładnie tak robi, bo tam nie był problem usługa, narzędzie, tylko tam był system, tylko tam był problem pewnej logiki wykorzystania, nie? Więc to jest coś takiego, że musimy pierwsze zobaczyć, gdzie jesteśmy, potem przesymulować możliwe scenariusze, co możemy zrobić, co gdyby, no i później to wykonać. Strasznie mi się podobało twoje stwierdzenie, że pierwsze widzimy rozwiązanie, potem szukamy problemu pod to rozwiązanie. Ja tak mam bez przerwy, jak oglądam gadżety, jakieś audio, wideo, nowy aparat. No nie, ja to muszę mieć, przecież jak to będę miał, będę robił takie super filmiki i tak dalej. No nie, no must have. To samo z komputerem i z wieloma innymi rzeczami. Fajnie wszystko, rozmawiamy o technologiach, o tym, jak podejść do tego, żeby myśleć o doskonałości produkcyjnej. Natomiast myślę, że mega ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem, puzzlem w układance, kołem zamachowym całego tego biznesu są ludzie. I tu na początek małe spostrzeżenie, moja opinia, to w tym obszarze wiele się zmieniło. Po pierwsze, wiele lat temu, 10 lat temu, Polska była postrzegana jako kraj low-costowy, gdzie można było przenieść linię produkcyjną, przenieść biura, stąd powstały centra usług wspólnych w takich miastach jak na przykład Kraków, stąd powstało wiele linii produkcyjnych, gdzie technologia, maszyny przyszły z zewnątrz, a ludzie zostali przystosowani i robili detale, samochody, cokolwiek, tak? Natomiast znowu wrócę troszeczkę do początku i tego, co się zmieniło w marcu 2020, kiedy nasz świat się zaczął zmieniać, sposób pracy zaczął się zmieniać, oczekiwania zaczęły się zmieniać, bo też nasze koszty personalne, domowe, budżety domowe zaczęły się zmieniać, wyższe rachunki, kredyt, gaz, prąd, inne historie, więc pojawiły się też kolejki, puk, puk, no tutaj podwyżka musi być, tak? Rynek stał się bardziej konkurencyjny, bo znowu dzięki pracy zdalnej talent nie musiał mieszkać w tym danym mieście, tylko okaże się, że programista może mieszkać zupełnie gdzie indziej, a pracować w tym mieście. No i jakby też nasza świadomość i nowe pokolenie i oczekiwania nowego pokolenia też się zmieniły, bo tu mała anegdotka. Ostatnio spotkałem się z klientem, który mi powiedział, że on kupił tokarkę CNC nie dlatego, bo technologicznie on to musiał zrobić, bo nie, byłby niekonkurencyjny, bo potrzebuje coś szybciej robić. Mówi nie. Bo na konwencjonalne tokarki ja nie znajdę już człowieka. Tu pan Rysio jeszcze zna i obsługuje tą maszynę, jeszcze ktoś tam, ale nowe pokolenie mówi, nie, no co pan, nie będę tego dotykał w ogóle. I właśnie jak w tej układance w kontekście doskonałości produkcyjnej no, nie możemy zapomnieć o ludziach, tak? No to jest... Wymieniłem to jako ostatnie hasło przy tym wprowadzeniu. Natomiast tak naprawdę, jakbyśmy zapytali osób odpowiedzialnych za produkcję, osoby zarządzające, dyrektorzy produkcji, liderzy, jaki jest twój największy problem, bo akurat to pytanie zadawaliśmy przy okazji różnych konferencji klientom z osobami zarządzającymi, jaki jest wasz największy problem? Zanim przejdziemy do naszego spotkania, no to w pierwszej trójce zawsze byli ludzie,
brak przewidywalności i niepewność kosztów. To były top 3, które zawsze się powtarzały, nie? Więc teraz o tych priorytetach, to wiem, że już dyskusję kiedyś prowadziliśmy, co tak naprawdę jest ważne, bo to się też zmienia już kilkukrotnie, nie? Ja pamiętam, Maciek, w kontekście chyba RoboChallenge robiliście ankietę. Tak, miałem o tym powiedzieć, że to, o czym mówicie, ma praktycznie 100% pokrycie w wynikach ankiety, którą prowadziliśmy wiosną tego roku. Wśród inżynierów, młodych osób okazuje się, że te finansowe warunki często są u nich dalej w kolejce, są mniej ważne, jak możliwość rozwoju i dostęp do nowych technologii u pracodawcy. Jak to, żeby miał zapewnione szkolenia młody człowiek, jak to, żeby miał wsparcie w zrozumieniu i nauczeniu się tych technologii. Także ma to 100% pokrycie z tym, co mówicie. Czy dzisiaj ludzie dalej się boją, że firma zainwestuje w stanowisko zrobotyzowane i oni nie będą mieli co robić? Wydaje mi się, że trochę mniej niż kiedyś, natomiast akurat jeżeli chodzi o przemysł, wiadomo, jeżeli spotykamy się teraz z informacjami, że jeden czy drugi zakład całkowicie się zwija, przenosi gdzieś produkcję, co jest też sygnałem ostrzegawczym, bo to, że się zwija duży zakład... A propos low costu? Tak, to, że się z tymi low costami to jest czasami tak, że to znowu, tak jak z wszelkiego rodzaju optymalizacją, na papierze się zgadza. Nikt się później nie chce przyznawać za bardzo do błędów. Cofnięcie się decyzji byłoby kosztowne i być może byłoby pewnego rodzaju wstydem za podjęte decyzje. Wyobrażasz sobie menadżera. Pomyliłem się, przepraszam. Wydaliśmy parę miliardów. No trudno, wróćmy, będzie gitara. To jest niemożliwe. Natomiast w moim odczuciu te firmy być może nie zadają sobie pytania, czy zrobiliśmy wszystko, co mogłem zrobić w danym miejscu, żeby faktycznie móc funkcjonować. Możemy tutaj faktycznie się poruszać tym, że gdzieś są jakieś kary za CO2, gdzieś tego nie ma, tak? Natomiast jeżeli mówimy o na przykład przenoszeniu produkcji gdzieś do Azji, wiele firm miało, o ile nie wracają, to nie kontynuują tego transferu, bo sprzęt tu czy tam kosztuje tyle samo. Natomiast obsługa tego sprzętu, w sensie serwis profesjonalny i technologia, wszystko jest droższe. O logistykę dostarczenia tam kompetencji na miejsce. Więc tak naprawdę trochę musimy wrócić do tego, co ja mogę zrobić z moją doskonałością produkcyjną. Nie poprzez pryzmat taki, że dzisiaj zarabiam i już jest ok, bo co jakiś czas warto się zastanowić faktycznie, co mogę robić lepiej i gdzie przede wszystkim mam straty. Bo to, że powiedzmy coś mogę robić lepiej, to jest jedna rzecz w momencie, kiedy wszystko przebiega zgodnie z planem. Ale zawsze jak mamy coś, znaczy nie jesteśmy w stanie produkować 100% czasu, no bo w tym momencie nie byłoby wymiany narzędzi, wymiany detalu, tak? To jest niemożliwe. Natomiast w przypadku, kiedy popatrzymy szerzej, czyli wyjdziemy... Nasz problem jest taki, że skupiamy się zawsze nad rozwiązywaniem problemu lokalnie. Już o tym mówiłem przedtem, że przyspieszenie produktywności, ono jest bardzo często, i to jest pułapka, ono jest efektowne, bo maszyna pracuje szybko, bo wióra spadają, bo maszyna jest obciążona na 100% i dalej nam wychodzi, to jest efektowne, ale nie jest efektywne, bardzo często. I teraz jest właśnie pytanie, jak mieć tutaj tą ekonomię efektywną, a nie efektowną. Ta świadomość, Krzysztof, wracając do twojego pytania, ta świadomość się zmienia, ta świadomość technologiczna. Robotyzacja, która była tym takim najbardziej kontrowersyjnym hasłem w kontekście zabierania pracy, teraz ma chwilę odpoczynku, bo mamy wszyscy nowego wspólnego wroga, jakim jest AI. Więc teraz jest już ta świadomość, że to roboty nie zabierają pracy, tylko tak naprawdę pozwalają przenosić kompetencje w firmach na ciekawsze, łatwiejsze, mniej szkodliwe dla pracowników zadania. Co więcej, mamy już tą świadomość, że tak naprawdę jest czymś, można powiedzieć, prestiżowym zarządzanie robotem, bo pamiętajmy, że to człowiek zarządza pracą robota czy automatyki przemysłowej, a nie odwrotnie. I pewnie jeszcze długo tak nie będzie. Pewnie to pytanie jest trudne i być może nawet na zupełnie inną audycję. Natomiast
w jakim kierunku dyrektor znowu zakładu, właściciel firmy, działy HR powinny kierować rozwój kompetencji zespołów po to, aby dzisiaj operator obrabiarki, pracownik na produkcji za parę lat jakby dostarczał wartość firmy, ale równocześnie był zadowolony, nie wypalił się, nie znudziła mu się ta robota, tylko żeby cały czas gdzieś tam widział, że okej, mogę coś fajnego dalej robić wraz z tą technologią, która może do mnie przyjść. I tutaj może troszkę anegdota w formie żartu. Już od lat krąży w sieci w różnych postaciach taki mem, na którym spotyka się dwóch dyrektorów i mówią: słuchaj, co my zrobimy, jak zainwestujemy pieniądze w naszych ludzi w szkolenia i co zrobimy, jak oni odejdą? A drugi mu na to odpowiada: słuchaj, a co my zrobimy, jak w nich nie zainwestujemy i oni zostaną? Nie? Także tutaj jest ta odpowiedź, że jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, my również jako firma i ja osobiście bardzo mocno się tym interesuję. Może nie profesjonalnie, ale sprawdzam, co może sztuczna inteligencja podpowiedzieć, co może zrobić. I na pewno jeżeli chcemy... Możemy się wszystkiego bać, nie? Możemy dyskutować, że z jednej strony wynalezienie dynamitu było fajne, a z drugiej strony widzimy, namacalnie zagrożenie mamy, że to jest też jakieś pokłosie, że jednak powoduje zagrożenie. To samo jest z robotyzacją, nie? Wiadomo, że później robot będzie szybciej w stanie ci zaszkodzić, będzie bardziej pod to przygotowany, algorytmy będą liczyć, natomiast z tej perspektywy będziemy zawsze się bać, nie? Jak odłożymy trochę ten lęk i powiemy, co ja mogę zrobić, co to znaczy dla mnie, dla ułatwienia mojego życia, dla ułatwienia życia mojej załogi, moich pracowników, no to w tym momencie muszę to postawić, że to jest dla mnie nie konkurent, którego ja mam doścignąć albo pilnować, żeby on mnie nie prześcignął, bo tak naprawdę sztuczna inteligencja bazuje na te modele, które są stworzone, one bazują na big data, one bazują na danych, względem których porównują się względem wzorca i podpowiadają z pewną prawdopodobnością, że coś się wydarzy. Ponownie, nie? Wiemy, że w życiu do końca tak nie jest i tak nigdy nie będzie. I to jest właśnie piękno tej natury ludzkiej. Więc teraz, jeżeli powiemy, jak jestem w stanie wykorzystać sztuczną inteligencję do lepszego podejmowania decyzji, do szybkiego dostępu do danych tam, gdzie je potrzebuję, bo wiele firm ma dostęp do danych, ale oprócz tego, że jak, nie wiem, zmieniają serwer, to te dane zapiszą gdzieś na taśmach i już nigdy z nich nie korzystają. To jest strata, że ktoś zainwestował kiedyś w system zbierania dla bezpieczeństwa danych, których nigdy nie wykorzystuje, nigdy nie obrabia. Ja mam odpowiedzią na to pytanie, że rozwiązaniem jest łączenie kompetencji. To jest trend, który ja widzę zarówno już w myśleniu kadry na uczelniach wyższych technicznych, jak i bardziej świadomych pracodawców, którzy analizują te procesy. I łączenie kompetencji typu robotyk, spawacz, automatyk, szlifierz. To jest absolutne, przynajmniej na tą chwilę się to wydaje, przyszłościowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o przesuwanie kompetencji w firmie, o ten system taki dbania o pracowników. I wypełnienie godziny dnia pracy. A zupełnie przy okazji wypełnienie godziny pracy. Tylko zobaczcie, że tak naprawdę nie całkiem dawno dokładnie to samo było preferencją czy przewagą pracownika, żeby dostać się do lepszej pracy, do lepszej firmy, czy za lepsze wynagrodzenie, było to, że mogłeś być tokarzem albo frezerem, ale jak byłeś tokarzem i frezerem, potrafisz pracować na obydwu obrabiarkach, miałeś większe szanse do dostania się do pracy. Byłeś na pewno pracownikiem, który firma dłużej się zastanawiała, jeżeli szło o redukcję. Nie? Do tego dochodzi jeszcze później, że było łatwe łączenie. Operator, programista. I teraz gdzieś mamy z tym kłopot, być może media nam nie pomagają w tym, tak? Dużo filmików nas straszących, gdzieś tam krążących, jakie to nie jest dla nas zagrożenie, zamiast skupić się, zwłaszcza jako przedsiębiorcy, jak mogę to wykorzystać wspólnie, bo sztuczna inteligencja to są czasami inteligentne spojrzenie na dane, które mam. I są faktycznie już nawet darmowe oprogramowania, które pomagają sobie. Mam takie dane, one mówią o tym i o tym, przeanalizuj i powiedz mi, co mam zrobić. Natomiast to w większości przypadków jesteśmy samodzielnie zrobić i tą symulację sobie przygotować. Natomiast nie wiem, czy za bardzo nie schodzimy już teraz Wiesz co, ja myślę, że temat sztucznej inteligencji i firm produkcyjnych to jest zupełnie inna bajka, bo powiem tylko tyle, żeby mówić o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w obrębie swojej działalności,
trzeba najpierw mieć uporządkowane dane w swojej organizacji. Bo jeżeli ktoś myśli, że wykupi sobie dostęp do takiego bota czy innego i wgra, w cudzysłowie, go u siebie, to nic nie da. Bo jakby wypluje sztuczna inteligencja to samo dziadostwo, które dostanie tak naprawdę, tylko ładniej opakowane. Dokładnie. Chaos fizyczny staje się chaosem cyfrowym. W kontekście kompetencji, to co powiedzieliście, tak? Łączenie różnych profesji, różnych kompetencji. Tak się dzieje w innych branżach, tak? Czy ty jesteś programistą, czy jesteś handlowcem. No jak dużą, większą wartość wnosi handlowiec, który nie tylko umie sprzedać produkt, ale również ma podstawy technologiczne i wie, jak ten produkt działa. I ma ten taki background, że nie tylko pokaże ulotkę, ale nie wiem, odpali komputer, pokaże demo, podejdzie do maszyny, wyklika z pulpitu. No to jest w ogóle nieporównywalne, więc jakby kierunek taki, żeby zachęcać ludzi na produkcję, mówisz, słuchaj, stoisz przy tej obrabiarce, nie spróbował tego, tu dostaniesz szkolenie, zrób certyfikat, będziesz miał papiery, które są twoje imienne. No jakby ja bym się osobiście z tego cieszył, no bo rzeczywiście jest szansa teraz i chyba szansa i w mojej opinii konieczność jednak, bo dzisiaj zawody, profesje, którymi się zajmujemy, się zmieniają i prawdopodobnie nasze dzieciaki już mogą w ogóle nie wiedzieć, że taki zawód, może dowiedzą się, że taki zawód istniał, ale nie będą już aplikowali na to. Już są takie, a propos jeszcze jeden wątek sztucznej inteligencji, jest zawód osoby, która będzie pisała prompty, czyli te zapytania do sztucznej inteligencji. I to jest etat bez mała, tak? Po tego, co mówisz, podobno 65% zawodów w przyszłości najbliższej, takiej dla naszych dzieci, nie jest jeszcze w tej chwili znanych. Ale ta wielowątkowość, zobaczcie, ta wielowątkowość tylko pokazuje, że nie ma miejsc, nie ma takiej przestrzeni w mediach publicznych czy w mediach niszowych, na dyskusje techniczne i technologiczne. To nie jest sexy temat w kontekście mainstreamu, tak? Nikt w wiodących telewizjach nie będzie tego poruszał, bo to znowu dotyczy zbyt wąskiego medium, audytorium, żeby czas antenowy na to przepalić, tak? I są dedykowane portale, dedykowane konferencje po to, żeby się spotykać. Tak. Podobno są. Automotive Production Support. Jeszcze jedno zdanie obiecuję ostatnie do kwestii kompetencji. Zobaczcie, to łączenie kompetencji, to uczenie sposobu myślenia, bo przecież tak naprawdę młodego człowieka, zanim nauczymy wiedzy, powinniśmy nauczyć sposobu myślenia. Tym bardziej, że ten sposób myślenia teraz ewoluował, jest inny. Kiedy my byliśmy młodzi, nasz dziadek brał nas do warsztatu i pokazywał, że naprawia starą, zepsutą rzecz, jakieś urządzenie domowe, bo to było czymś naturalnym. I my ten sposób reagowania, ten sposób myślenia jeszcze posiadamy. Nie wyrzucaj, bo szkoda. Przyda się. Tak, to raz, ale też ten sposób majsterkowania, podchodzenia do chociażby w firmie różnych sytuacji awaryjnych. Młodzi ludzie, gdzie też często dostaję taką informację z rynku, którzy teraz przychodzą, oni nie mają takiego odruchu. To jest odruch, jeżeli coś się zepsuło, to kupujemy nową rzecz. Prościej. Więc ja uważam, że tutaj też taka podpowiedź i taka moja refleksja, że jednak warto poświęcić w kontekście kompetencji czas na to, żeby uczyć pracowników sposobu myślenia i stawiać bardzo mocny akcent na zrozumienie podstaw. Tak. I to jest od tej strony, którą ty wymieniłeś, praktycznych możliwości. Natomiast tak naprawdę jest jeszcze znowu ten miękki czynnik ludzki, który niejako odzwierciedla, że według twoich badań, które przeprowadzaliście, że nie chodzi, że na pierwszym punkcie są pieniądze, tylko liczy jest rozwój, doświadczenie. Oni o to pytają, nie? Pracownicy, młodzi ludzie. Natomiast jest coś takiego, że pracownik, który rozumie proces, w pierwszej kolejności jest w stanie natychmiast zareagować, jak coś odbiega od normy, tak? Coś tam nie wychodzi, coś piszczy, coś mi tam zaczyna uciekać jakoś powierzchni. On to widzi, on się tym interesuje. To coś takiego, że on to rozumie, jest skupiony na swojej pracy, jest zaangażowany. Bez tyle rozpraszaczy na zewnątrz, że pracownik, który nie rozumie swojej pracy,
on nie wkłada swojego serca w tą pracę, przez co automatycznie na koniec dnia być może idzie na zobaczenie, bo ktoś mi daje lepszą ofertę, bo gdzieś jest, czy są różne te czynniki, więc kluczem jest edukacja pracowników, co wiemy, no też jakimś tam wyzwaniem jest, bo każdy ma swoją obawę przed tym, że jeżeli jest starszy pracownik, może on lepiej zarabia, może on jak gdyby ma tam większe żądania od firmy, no a młodszy teoretycznie jak nie będzie wiedział, to jest ode mnie gorszy, więc musimy od tego odejść, bo jeżeli liczymy na to, że moja wiedza jest moją wiedzą i że klient ma ode mnie kupić rozwiązanie, produkt, usługę, tylko dlatego, że ja wiem i ja mu pokażę, znaczy się ja mu to zrobię, ale jego trzymam za plecami, żeby nie widział, jest błędne. Właśnie o to chodzi, że im więcej będziemy transparentni, im więcej pokażemy, jak gdyby zrobimy ekspertów z naszej dziedziny, udostępnimy to naszym klientom, czy osobom, które realnie muszą wykorzystywać dane rozwiązanie, tym większe mamy szanse na kontynuację współpracy. Tylko musi dojść do pewnego przeskoku, że to nie jest jednak to, że ja się dowiem od partnera i dziękuję, i sobie zrobię już to już od teraz wiem, tylko w pewnym momencie trzeba będzie uznać, czy dochodzimy do tego, że faktycznie liczy się to, żeby ta nasza produkcja, którą prowadzimy, żeby ona była szybka, łatwa i zrównoważona, ona musi być nastawiona nie tylko myślę o sobie, tylko myślę o całym ekosystemie, który mam. A mój ekosystem to są zarówno w dół moi klienci, i w górę moi dostawcy, albo na odwrót. W górę mój dostawca, a odbieram klient, a odbieram od dostawcy, coś z tym robię i po prostu to jest mój biznes. Co więcej, powiedzmy w kategorii kompetencji miękkich, to też doskonale się wpasowuje w doskonałość produkcyjną, o której tutaj dzisiaj rozmawiamy. I to myślę, co powiedzieliście panowie, jest fajnym podsumowaniem naszej rozmowy, a w zasadzie cały ten odcinek jest wstępem do cyklu rozmów na różne tematy, bo po to dzisiaj rozmawiamy we trójkę, żeby dzielić się wiedzą, żeby nie chować ją dla siebie i tylko za pieniądze oferować, ale po to, żeby się dzielić, żeby budować świadomość przedsiębiorców, ale również operatorów maszyn, osób obsługujących stanowiska robotyzowane, spawaczy, ślusarzy, personel obsługujący magazyny, żeby każdy z nas miał taką potrzebę edukacji, poznania technologii, a nie myślenia o tym, gdzie to u mnie kiedyś w firmie to będzie. Myśl o tym, co ty możesz wnieść czy to do firmy, a jeżeli ta firma nie jest gotowa, znajdziesz inną, która tą technologię wdroży, ale żeby się uczyć, żeby pozyskiwać wiedzę. Panowie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Było mi niezmiernie miło. Was, wspaniali widzowie, słuchacze, zapraszam do kolejnych audycji, ale też zapraszam do kontaktu. W podsumowaniu tej dyskusji damy kontakt na siebie. Jeżeli do nas personalnie będziecie mieli pytania, jesteśmy do waszej dyspozycji. Tak jak powiedziałem, chcemy się dzielić tą wiedzą. Jeżeli będziecie się chcieli z nami spotkać fizycznie, dajcie nam o tym znać. A myślę, że też będzie okazja we wrześniu, 24, dobrze pamiętam? 24 września we Wrocławiu, gdzie będziemy chcieli zorganizować, czy chcemy i wiemy, że zorganizujemy, mówiąc konkretniej, wydarzenie podsumowujące cykl naszych spotkań i tak naprawdę rozpoczęcie nowego, ciekawego projektu, ale o tym już wkrótce. Bardzo Państwu dziękuję. Dzięki. Dzięki.